Powstanie wybucha latem 1944 roku, no i z wielu powodów wydaje się to termin bardzo korzystny z punktu widzenia strategicznego, wojskowego. No bo spójrzmy na sytuację na froncie wschodnim. Armia Czerwona, rozpędzona już od czasu ofensywy po bitwie kurskiej, po ofensywie Bagration, która rozpoczęła się 22 czerwca 1944 roku. No wszystko wskazywało na to, że ten impet sowieckiej ofensywy zatrzyma się dopiero w Berlinie. Wtedy nikt nie przypuszczał, że Sowieci zatrzymają się na kilka miesięcy nad Wisłą. Armia niemiecka natomiast była już, można powiedzieć, niezwykle osłabiona. Jeszcze nie upadła całkowicie, co dowiedzie tego, ale otrzymawszy te największe ciosy w czasie II wojny światowej, czyli pierwsze uderzenie pod Moskwą, zima 41, później bitwa stalingradzka, bitwa na Łuku Kurskim, nieudane oblężenie Leningradu, no i ofensywa Bagration. Zdaniem niektórych historyków wojskowości w Niemczech jeden z najdotkliwszych ciosów zadanych Wehrmachtowi w czasie II wojny światowej. Wydawało się, że Niemcy są zmuszeni uciekać na zachód i stworzyć generalną, ostatnią rubież obronną, być może na linii Odry, być może aż w Berlinie. Nie przypuszczano wtedy w Warszawie i w Londynie, że Niemcy zatrzymają się na środkowej Wiśle, że będzie rozkaz obrony odcinka środkowej Wisły do końca, że nawet będą specjalne jednostki ściągnięte, żeby tego dokonać. No i tutaj dochodzi teraz kwestia polska, nasze oczekiwania, nasze analizy, nasze przypuszczenia. Dwie hipotezy, jakie postawiło dowództwo polskie, były następujące. Armia Czerwona jest na tyle rozpędzona, odnosi sukcesy. Po wspólnym wyzwoleniu Warszawy z nami, z oddziałami Armii Krajowej, będzie kontynuowała ofensywę generalną na Berlin. Natomiast druga hipoteza była taka, że Niemcy jednak obszar środkowej Wisły, czyli Warszawy, opuszczą, kierując się bardziej na zachód i tam broniąc dostępu do swojej stolicy, do swojej najważniejszej fortecy, do Berlina. Niestety rzeczywistość militarna i polityczna, jaka nastąpiła w roku 1944, dowiodła, że te dwie hipotezy nie sprawdziły się. Otóż Sowieci zatrzymali ofensywę, dopiero wznowili ją w styczniu 1945 roku, słynna ofensywa zimowa, ofensywa styczniowa. Skierowała się Armia Czerwona bardziej na południe. Żołnierze radzieccy byli w Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie i w Sofii, ale nie w Warszawie latem i jesienią 1944 roku. Wtedy jeszcze bitwy o Warszawę nie było. Natomiast Niemcy postanowili za wszelką cenę odcinka środkowej Wisły bronić. Tutaj stworzono specjalną armię, 9. Armię generała Nikolasa von Formana, w składzie której były elitarne jednostki, takie jak dywizja pancerno-spadochronowa Hermann Göring, dywizja SS Viking Totenkopf, 19. Dywizja Pancerna. Nie jest prawdą twierdzenie, że Niemcy już wtedy byli tylko i wyłącznie zbieraniną maruderów w podartych mundurach, ze zniszczoną bronią, nie mających absolutnie już żadnej motywacji do walki. Dlatego, że przeczy temu jedna z największych bitew pancernych stoczonych w czasie II wojny światowej, bardzo zapomniana, na przełomie lipca, pod koniec lipca 1944 roku, a była to tak zwana bitwa pod Okuniewem Radzyminem, gdzie starły się setki czołgów, z jednej strony wspomniane przeze mnie dywizje niemieckie, z drugiej strony druga armia pancerna radziecka. I ta bitwa była nierozstrzygnięta, ta bitwa jednak wskazywała na to, że Niemcy jeszcze nad środkową Wisłą stanowią dużą siłę. No i teraz mamy warszawiaka, przeciętnego warszawiaka z Powiśla, z Czerniakowa, z Mokotowa, z Woli, który przecież nie analizował tego jak sztabowy generał. Nie czytał setek artykułów w prasie angielskiej, amerykańskiej, niemieckiej czy rosyjskiej. Ale w roku 1944 warszawiak wiedział, że walka o miasto jest jego obowiązkiem, dlatego że przez 5 lat patrzył, jak okupant morduje to miasto, jak morduje jego bliskich, jego rodzinę, jego sąsiadów. I choć doskonale ten warszawiak wiedział,
że być może przyjdzie mu z granatem czy z butelką z benzyną rzucić się na tygrysy, to wiedział, że jest ten imperatyw, że ja walczyć muszę. Ale wiedział też, że obowiązkiem wolnego świata jest Warszawie pomóc. Że obowiązkiem sojuszników naszych jest pomóc tym, którzy, jak słynne plakaty mówiły, first to fight, czyli byli pierwsi do walki pod Narwikiem, Tobrukiem, Monte Cassino, w bitwie o Anglię, w bitwie o Francję, więc teraz my mamy prawo żądać pomocy. I teraz fakt, że warszawiak oczekiwał tej pomocy, że warszawiak wiedział, że nie jest sam, bo Polska i Warszawa nie była sama w sierpniu 1944 roku. To nie była jego wina, to nie była jego dziecinna naiwność, tylko wina była po stronie właśnie tych, którzy tak naprawdę pozostali obojętni na mordowaną na oczach całego świata Warszawę.